Witam serdecznie, z tej strony Marcin. Słuchajcie, długo wyczekiwany film z Sokołem 1000. Co się dzieje? W końcu dostałem materiały, w końcu ruszyła robota. Naprawia się, regeneruje się, odbudowuje się silnik. Powiem wam, że pierwszy raz współpracuję z warsztatem, który bo to nie jest tylko dlatego, że oni mi wysyłają filmy, oni tak po prostu działają. Pełna przejrzystość, to jest naprawdę super sprawa, że widzimy krok po kroku, za co płacimy, co się dzieje z naszym motocyklem. No ja jestem pod ogromnym wrażeniem, myślę, że wam się też spodoba. Zapraszam do komentowania, a jeżeli jesteś nowy, to zapraszam do subskrypcji, zobaczenia playlisty właśnie z Sokołem 1000, jak go kupiłem, co tam się dzieje. Trochę tych tematów jest. No i co? I lecimy. I na koniec zobaczycie ten materiał, który jest z warsztatu i na koniec jeszcze sobie chwilę może pogadamy. No, cześć Marcin, co się dzieje? Zaczynamy obróbkę Twojego silnika. Mamy pospawany cylinder w miejscu, w którym to było pęknięte. Nie wiem, czy to będzie widać. Tak paluchami poprzecieram, ale powierzchnia jest ok. Tam, gdzie było pęknięcie, jest to zalane, więc nic się z tym nie będzie działo. Tam paskę zrobimy pod śrubę ładniejszą później, żeby to nie było takie pogryzione. Natomiast teraz robi się płaszczyzna styku z głowicą. Mamy już wytoczony cylinder pod wymiar naszych nadwymiarowych tłoków, tak? Także jakieś tam początki, tu jest drugi cylinder już wytoczony, no jest brudny teraz w środku, nie? Gdzieś wiadomo, to pójdzie do honowania. Najpierw szlifierka, żeby zrobić płaszczyznę. No tu jest głęboka korozja, więc my tego idealnie na lustro nie zrównamy, ale to w niczym nie będzie przeszkadzało. Nam chodzi o to, żeby powierzchnia styku z głowicą była wiadomo idealna. No to jest ważne, reszta jest mniej ważna. Co dalej? Dalej to inne rzeczy będą się działy, zrobię osobne filmy, jeżeli chodzi o obróbkę, ale to pomału, małymi krokami. Pozdrawiam. No, cześć Marcin, co się dzieje? Mam w tej chwili skończony pierwszy cylinder tylny w tym momencie, tak? Ten, który był spawany. Mamy to już wszystko wyszlifowane, zrobiona jest płaszczyzna, jest wytoczony i wyhonowany. Tam jest teraz troszkę brudu. Wyhonowany na gotowo, tak? Pod wymiar już tłoka, więc zostaje nam tutaj zregenerować gniazda zaworowe w tym cylindrze i prowadnicę, natomiast to sobie zostawiamy na później. Teraz zapinać będę drugi cylinder, no i mamy też zrobioną już płaszczyznę, która tutaj pierwotnie nie była robiona przez kogoś po wstawianiu tulei, natomiast no, tu gdzieś została korozja w tym miejscu, gdzie ani nie pracuje zawór, ani uszczelka w kontakcie z głowicą, więc w niczym to nie będzie przeszkadzało. O tą samą wartość, o którą jest splanowany cylinder, wytoczymy gniazda zaworowe, żeby tutaj zachować wszystkie parametry, które są wiadomo istotne. No i tyle. Także gwinty są na nowo przekalibrowane gwintownikiem, więc gwinty, szpilek głowicy są, śrub tak naprawdę, głowicy są sprawne, będzie to trzymać, więc no tyle. Teraz honujemy ten cylinder na wymiar, pod wymiar już tłoka, no i tyle. Jakaś tam pierwsza część tego wszystkiego będzie zrobiona. No i tak małymi krokami. Pozdrawiam. Które będą obrabiane, jak już mówiłem wcześniej, jeżeli chodzi o podziałową karteru lewego i prawego. Nie będziemy napawać tego, co tu jest pomłotkowane, bo to sensu nie ma. Jest to na szczęście poza powierzchnią styku uszczelniającą, bo jest to tutaj, więc szkoda by było to po prostu niepotrzebnie spawać, męczyć, więc będziemy obrabiali tą powierzchnię i drugą, żeby karter się ładnie i równo przede wszystkim schodził. No i to tyle. To będzie dzisiaj robione jeszcze i jeszcze trzeba będzie wytoczyć tutaj pod uszczelniacz już nowożytny, jak ja to mówię, pod zimmering, tak? Ten kołnierz, żeby osadzić zimmering. To się będzie działo teraz. Co jeszcze? Aha, Twoje cylindry są, już pokazywałem ostatnio, są obrobione. I czekają na zawory. Zawory są zamówione, nowe.
Także powierzchnie, śruby, gwinty zrobione. To sobie czeka. Co dalej? Dalej będziemy teraz się zajmowali napawaniem głowic. Są zrobione, wyfrezowane powierzchnie pod śruby, wszystkie na jednakową głębokość. I przede wszystkim są zrównane, bo tu zawsze są stożki i to jest potem dziadostwo, więc te powierzchnie są zrobione na obydwu głowicach. Tak, widać. Teraz będziemy, tu są już usunięte wszystkie tulejki, gwinty, których nie było i były przerabiane już na M20 i inne historyje, więc jest to rozfrezowane w tej chwili do czystego. Ja to teraz będę spawał, zaspawam te otwory całkowicie, będziemy robić nowe, gwintować nowe i dopiero później będzie płaszczyzna na głowicach robiona, bo przed spawaniem tego robić nie wolno. Także tyle. Będę meldował. Pozdrawiam. Dobrze, mamy tak pospawane głowice, czysto, bez wtrąceń, pęcherzy, innych historii. Jest to teraz gorące, wiadomo. Tu sobie to wyfrezujemy z łapki, bączkiem po prostu, tak? Szypielką, frezikiem, więc nadamy kształt, żeby to było takie jak komora spalania, a później już nowy otwór z gwintem i płaszczyzna, no i głowice będą zdatne. Dobrze, mamy głowice wyczyszczone, wyszlifowane po spawaniu. Nie widać praktycznie, gdzie był otwór na świece. Teraz to idzie na frezarkę i będziemy robić nowe otwory z gwintami. Tak, żeby to miało ręce, nogi. Także głowice wyczyszczone, przygotowane. Na sam koniec będziemy je tam postarzać znowuż, żeby wyglądały na brudne, stare. Ale też, żeby brudne nie były, bo głowica jednak jest ważnym elementem tutaj. Oddaje ciepło, jak wiemy, więc jeżeli to jest zasyfione, zabrudzone, to dla tego silnika nie jest dobrze. No i tyle, także coś tam jest zrobione. Będziemy walczyć dalej, będę meldował. Pozdrawiam. Cześć Marcin, co się dzieje? Robimy Twoje tulejki do rozrządu. 4 sztuki są wiadomo potrzebne na razie na osadzenie wałków rozrządu, więc tym się będziemy dzisiaj zajmowali. Co się dzieje jeszcze? Po kolei mamy wyfrezowane styczne powierzchnie karterów, czyli lewy do prawego karter z zachowaniem zamka. Przeniesiemy to gdzieś w światło. To wszystko było frezowane dzisiaj, więc to jest na świeżo. Mamy to, tak jak mówiłem, ofrezowane, czyli styczna karterów jest, wiemy, że jest idealnie prostopadła do obsady łożyska, do tej powierzchni, która też była regenerowana, ponieważ tu ktoś, jak mówiliśmy wcześniej, śrubokrętował, tak, i to poniszczył. Obsada jest ok, więc nie będziemy jej niepotrzebnie dokuczać. Mamy nowe łożysko, które jest już nietypowe, można powiedzieć, ale to wszystko tutaj ma zachowany wcisk, jak ma mieć, więc tu problemów nie ma. Tu w tych miejscach, gdzie to było poniszczone, zostały takie dołki, gdzie to było bite czymś, ale w niczym to nie przeszkadza absolutnie, więc nie ma sensu tego napawać. Mamy tutaj drugi karter, w tym momencie prawą połówkę, tak samo powierzchnia jest wszędzie zregenerowana, że nam się to zejdzie idealnie z zachowaniem osiowości, to jest najważniejsze tutaj, więc jakieś tam początki obróbki jednostki napędowej. Mamy tak samo wykonaną powierzchnię, płaszczyznę kapy sprzęgła, bo też to było obtłuczone, pogryzione. Niedużo jest to wzięte, ale zawsze coś, żeby to zrównać. Więc to mamy zregenerowane głowice, wykonane są płaszczyzny na nowo. Na nowo są wykonane, jak mówiłem wcześniej, gwinty do świec. Także powierzchnia styku z cylindrem jest zregenerowana. Powierzchnie pod podkładki śrub, głowice tak samo. Obsada świecy tak samo na drugiej głowicy. Powierzchnie są zregenerowane, więc tu się nic nie zmieni. Świeca na nowym gwincie.
Tak, widać. Wszystko jest zregenerowane. Tutaj sobie już z ręki bączkiem wyfrezujemy, żeby te wypływy po spawaniu usunąć. No i tyle. Także głowice są zrobione. Gwinty, jak już wspomniałem, zregenerowane. Tu się nic nie zmieni. Ten temat jest zamknięty. Mamy co? Nowe sprężyny zaworowe. Nowe popychacze komplet razem z prowadnicami. Prawda, bo tam jest wszystko wytrzaskane, nie ma sensu tego regenerować, ślęczeć nad tym, więc tu jest cały zestaw nowych prowadnic razem z popychaczami, nowe ośki plus, nowe dźwigienki zaworowe, zestaw odpowiedniej jakości i twardości, jak ma być, więc będzie to działać. To już jest produkt sprawdzony, nie nowość. I tak, coś się dzieje. Są początki obróbki przy Twoim silniku. Czekamy na zawory, na parę innych jeszcze detali. Na razie to głównie chodzi o czas, także w miarę możliwości robimy to, co da się robić. Pozdrawiam serdecznie. Także słuchajcie, ogromna praca, ogromny wkład. Cieszę się, że to trafiło w odpowiednie ręce i mam nadzieję, że już niedługo, za jakiś czas będzie można go odpalić, będzie można się przejechać tym motocyklem. W tej chwili szukam jeszcze opon i kupię chyba takie opony do samochodowe, bo tam są 4,5, 19. Powinny być teoretycznie 4, ale te 4,5 są szersze i to fajnie wygląda. Tam widziałem, że chłopaki do Sokołów je wstawiają, więc fajnie to wygląda. Gdzieś tam znalazłem takie właśnie do samochodów przedwojennych, więc te opony chyba w końcu zamówię, no bo to jest też taki ciężki temat i nie mogę się jakby do tego zebrać, żeby wziąć, przeglądnąć, kupić i mieć to z głowy, tylko cały czas coś. Teraz jest jeszcze napięty temat, bo robimy, słuchajcie, pakiety na zlot motocyklowy w Łebie, Bike Week Łeba, na który wszystkich serdecznie zapraszam. Bardzo dużo tam różnych pozytywnych ludzi zakręconych. Będą też stare motocykle, będą różne pokazy, będą też youtuberzy. Będzie na przykład Maciek z kanału 1000 Piw i Napraw. Będzie kolega... O matko, tam tyle będzie rzeczy. Zapraszam w ogóle do wejścia na stronę, bo tam się dzieje, ale już sobie przypominam, kto tutaj będzie. Paweł ze stajni motocyklowej, tak? Też się udziela na YouTubie. Będzie kolega wyprawomaniak, będzie kolega motoklasyczny, motocyklem WSK dookoła Polski. Także różne jakieś PRL-owe, będą bosshossy, będzie też... Będą jakieś różne customowe motocykle, będzie można sobie sprawdzić, czy ma się prostą ramę na przykład w jakichś dobrych pieniądzach, więc będzie się naprawdę dużo działo, będą koncerty i etc., więc na razie mam taki trochę mocno zakręcony czas. No i też na Woodstocku będę, więc pewnie z Woodstocku zaraz, czy tam Poland Rocku też będzie jakiś materiał. Ja tak dzisiaj na krótko, no bo właśnie, bo nie mam tego czasu, więc więcej na przykład leci live'ów, lecą jakieś shorty, więc z góry dzięki, jak tam gdzieś klikniecie, jak was interesują takie tematy, to miło będziecie, jak zostaniecie dalej i wesprzecie projekt Sokoła właśnie będąc tutaj na kanale i subskrybując. Na tyle dzisiaj, ja się z wami żegnam, już niedługo będą kolejne filmy, bo widzę, że teraz ruszyła jakby ta praca i Sokół idzie cały czas do przodu. Trzymajcie się, do zobaczyska, cześć. Koszulki Sokół 1000. Słuchajcie, leci produkcja. Mi aż włosy urosły z tej okazji. Popatrzcie, tutaj robią się na karuzeli koszulki. Każdy kolor jest nakładany osobno. Jest wygrzewany. Tak, żeby ten nadruk wam się nie spierał. Są produkowane w polskiej firmie z tradycjami, słuchajcie. Koszulki będzie można kupić w Łebie, w naszym sklepie zlotowym, w limitowanej ilości. Także serdecznie zapraszam na zlot motocyklowy Bike Week Łeba, 14-17 sierpnia. Widzimy się tam i się dobrze bawimy. Trzymajcie się, cześć! Jeszcze ważną informację, bo w tym roku w sierpniu będzie możliwość spotkania się na żywo.
14-17 sierpnia największa impreza nad Polskim Morzem, nad Bałtykiem, Bike Week Weba, czyli takie spotkanie motocyklistów, ludzi z pasją, ludzi kochających motoryzację, dobrą zabawę, konkursy, przebrania, parady nocne, dzienne, bardzo dużo się tam dzieje. Od 15 lat właśnie to organizuję dla takich ludzi wolnych, dla easy riderów, którzy lubią się dobrze bawić i możliwe, że akurat nie też będziesz chciał przyjechać i zobaczyć, jak to wygląda. Wszystkie informacje znajdziesz na mojej stronie internetowej www.motozloty.com. Tam są też bilety, informacje i wszystko co inne. Serdecznie Cię zapraszam. Mam nadzieję, że się widzimy w tym roku w Łebie. Tymi oddechami Bike Week w Łebie nie ma nic lepszego. Słońce, plaże, wolność i uśmiechy każdego. Motocykliści